No i my pójdziemy do tego. Naprawdę bardzo fajny ma układ pokoi. Fajny ganek z przodu. Polecam każdemu. Taki office. Fajne duże okna, dużo światła. Kuchnia. Staw. Tu przechodzimy do fajnie dużej sypialni. Dużo okien. Cieka duża łazienka jest. Duży showerek. Garderoba jest ogromna. Garaż też na 4 samochody prawie. Pokój gościnny. Duża łazienka. Jedna sypialnia. I cena takiego domu to tak mniej więcej wygląda. Oczywiście tu są garaże i nie ma podjazdu zrobionego, żeby po prostu pokazać, jakie używają rośliny, krzaki, drzewka do ozdobienia takiego domu. No i my pójdziemy do tego. Naprawdę bardzo fajny ma układ pokoi. Jak widzicie, jeden garaż, jedne drzwi garażowe, ale na 2 samochody. Jeżeli chcecie wiedzieć cenę, na pewno pokażę wam to w tym odcinku, gdzieś pod koniec. Oglądajcie. Fajny dom, polecam. Wejdziemy do środka, zobaczycie. Fajny ganek z przodu. Naprawdę podoba mi się ten dom, polecam każdemu. Bardzo ładny jest. No i po wejściu do takiego domu, pierwsza rzecz, którą widzimy, to taki office. Można sobie tu zrobić pokój, dać drzwi w tym miejscu, zamknąć to ścianę. Fajne duże okna, dużo światła. Idziemy dalej. Fajny stół, kuchnia, wyspa, meble kuchenne trochę innego koloru niż nasz. My wybraliśmy białe, to jest jedna z opcji. Jest taki brązowo-kremowy kolor, kawowy. To jest fajnie, można trzymać sobie tutaj wodę na przykład. To jest trochę źle zrobione, co mi się nie podoba. Okno, drzwi, a tu takie odsuwane drzwi są, nie? No zależy, kto chce używać. Jeszcze raz widok na kuchnię. Idziemy tutaj na podwórko. No i tu widać widok na staw. Mały ogródek taki. Fajnie siatki porobione są od komarów, ale chyba bardziej ważniejsze od aligatorów, no bo nie chcecie sobie tutaj fajnie zjeść śniadania czy obiadu i mieć sąsiada, który chce wam podgryźć nogę. Tak jak mówiłem, te drzwi się odsuwają, można sobie wejść tamtędy. Jesteśmy znowu w kuchni. Bardzo duża, bardzo ładna. Tu przechodzimy do fajnie dużej sypialni. Dużo okien. Piesio siedzi sobie. Dajcie w komentarzach nazwę, jak byście go nazwali. Bardzo duża sypialnia. Wchodzimy do łazienki. Łazienka, zobaczcie, jaka duża łazienka jest. Tutaj znowu jest na ręczniki miejsce. Też duża szafa. Tutaj tak zwany wet closet. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa. Proszę bardzo, duży showerek. No i to jest chyba dla każdej kobiety najlepsza rzecz, garderoba. Garderoba jest wielkości pokoju, naprawdę jest ogromna. Dla mnie by wystarczyło to, no a dla kobiety wiadomo. To, jeszcze tam, jeszcze w innych pokojach. Naprawdę fajna sprawa. Jak się z żoną pokłócisz, możesz tutaj, kurde, śmiało na ziemi spać. Bardzo duże, bardzo fajne.
Wracamy z powrotem. Piękny dom, naprawdę. No i tu jest wejście do garażu. Oczywiście tu jest coś innego zrobione niż garaż tym razem. Tak to wygląda. Garaż jest dosyć duży. Wam pokażę. Oni tutaj mają swoje rzeczy, wiadomo, jakieś do przechowania. Oczywiście tej ścianki nie ma. Jak kupujesz taki dom, mniej więcej tak wygląda. Garaż też na 4 samochody nawet można powiedzieć, nie na 2, bo tu wejdą 2 i tak wejdą 2, nie? Fajna sprawa. I tu wchodzimy z garażu, takie miejsce, że można szafeczkę sobie zrobić, wędeczkę położyć, wiadomo, czapkę, kurtki raczej nie, no ale jakoś bluzę, nie? W zimę jest trochę chłodniej i tu jest pralnia. Pralnia też fajna, duża. Koło pralni znowu szafa. Szafa też bardzo duża. Jest tego miejsca naprawdę na wszystko. O, jeszcze jedna szafa. Dwie szafy są tutaj. O, ta duża. Idziemy dalej. No i sypialnia. Są tu 3 sypialnie. Tu jeszcze jest jedna łazienka. Cała, showerek. Trochę mniejsza niż reszta, ale w sam raz. Tutaj mamy pokój gościnny dla rodziców, jak ktoś przyjedzie, czy ktoś przyjedzie odwiedzić, czy ktoś ma 3 dziecko. Fajne okna mają, naprawdę mają duże okna, dużo światła. No i tutaj szafa jest. Szafa, już widzicie, zwykłe drzwi, nie takie odsuwane. Szafa. No i tu z tej strony, jak najdalej od twojej sypialni, wiadomo, tam coś z żoną możecie ćwiczyć matematykę, to tu śpią dzieci. Mają swoją łazienkę. Tak samo fajnie duża łazienka. Fajne kolory, płytki. Obok tego jest jedna sypialnia dla dzieci. Tak samo z szafą. Duża fajna szafa, jak w tamtym gościnnym pokoju. Okno już trochę mniejsze, ale dalej jest ok. Tutaj jest druga sypialnia dla drugiego dziecka. O, tu przy okazji miasto, gdzie mieszkamy. I nasza maskotka szkolna Hornets. O, tu nawet widać nasza maskotka szkolna, gdyż każda szkoła w Ameryce ma swoją maskotkę, nie? No i następna szafa. Tak samo duża. Naprawdę bardzo fajny rozkład. Nie skończyłem tak naprawdę o tym, czemu nie kupiliśmy tego domu, gdyż cały ten footprint tego domu jest bardzo duży i nam zależy, żeby nasze podwórko z tyłu było jak największe. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy zrobić basen. No tu basen by nie wszedł. Jest ten dom tak duży, że dużo podwórka zabiera i by nam tu basen nie wszedł. Dlatego musieliśmy kupić dom dwupiętrowy, żeby to wszystko zmniejszyć, żeby mieć większy backyard, żeby po prostu wszedł nam basen. O, coś tam płynie, aligator chyba. Gdzieś tu poszło na dno. Poszedł. Forfeiter. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dawajcie w komentarzach. Na pewno postaram wam się odpowiedzieć. Jedno z pytań może być takim, co jest do wyboru w takim domu. No i macie 3 opcje, nie? Jedną z opcji jest rodzaj kuchni, jaki chcecie. Czy chcecie mieć na przykład tu kuchenkę i mikrofalówkę na górze, czy tu piekarnik z mikrofalówką, nie? I to jest jedna z opcji, których sobie wybieracie. Możecie sobie wybrać rodzaj podłogi. Tutaj jest laminat, albo możecie wybrać płytki, zwykłe płytki. Możecie też sobie dodać crown molding, albo możecie sobie wydać wyższy molding. My wybraliśmy właśnie tę opcję z tą kuchnią. I w opcję tej kuchni wchodzą te moldingi. Nie wchodzą crown moldingi, ale wchodzą te moldingi. Nie wybraliśmy laminatu, wybraliśmy zwykłe płytki.
Tak to wygląda mniej więcej w podstawowej cenie, jakie macie opcje. Nie macie dużo opcji. Macie kolor kuchni, którą oni wam oferują, kolor płytek. Tu już jest druga opcja, czy droższa. No i wiadomo, już macie szare płytki do wyboru. Możecie takie albo takie wybrać. Możecie między tymi wybrać. Blaty kuchenne. Macie albo białą, albo brązową kuchnię. No i my wybraliśmy, tylko nikomu nie mówcie. To opcję w cenie tej dostaliśmy przy kupnie naszego domu. Tutaj macie różnego rodzaju płytki pokazane. Dużych opcji nie mają, ale wiadomo, im mniej opcji, tym mniej człowiek zakręcony, tym mniej człowiek musi wydać. Każdy builder ma inny sposób sprzedawania domu. Ci mają 3 opcje, niektórzy nie mają żadnej, a niektórzy możesz wybrać kolor nawet ścian, jaki masz w domu. No i tu jest mapka. No i czerwone oznaczają sprzedane, niebieskie do wyboru, a zielone oni budują domy. No i można kupić sobie tutaj. Możecie kupić tu. O nie, to sprzedane jest. Tu proszę, budują następne. Tak samo to będzie taki model home, że możecie sobie przyjść, obejrzeć, zobaczyć jak to wygląda. O, tu jest nawet wejście z boku, nie wiedziałem. Ale widok na ten staw, no po prostu pierwsza klasa. Jest bardzo popularne to osiedle ogólnie. Tak jak wam mówiłem w poprzednich wideo, że każdy dom albo z tyłu ma las, tak jak tu będzie, a ten będzie miał jeszcze lepiej, będzie miał wodę i jeszcze kawałek lasu. Naprawdę fajny dom, naprawdę jest. Ja go nie sprzedaję, mi nie zależy, żeby wam go sprzedać, nie wiadomo jak chwalić. I cena takiego domu to, proszę, zależy jak wybierzecie wyjście, ale mniej więcej od 509 000 do 512 000, nie? I w cenę tego nie wchodzi oczywiście kawałek ziemi. Ziemia zależy, wiadomo, gdzie kupujecie, dlatego nie ma sensu mi o tym mówić, ale tu na tym osiedlu wychodzi to mniej więcej od 15 do 30 000 dolarów. Ten dom jest ciut mniejszy od tego. Jeżeli chcecie go zobaczyć, proszę dawajcie lajka. Postaram wam się go w środku pokazać na następnym video. Też jest fajny. Jest ciut mniejszy od tamtego, ale warte obejrzenia. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrypcję, łapka w górę, dzwoneczek. No i mam nadzieję, że w następnym wideo już wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda na mojej budowie, co się tam ruszyło. Trochę deszczy mieliśmy. Zaczyna się pora deszczowa na Florydzie, więc tego deszczu będzie dużo więcej. Z tym deszczem jest tak, że no popada 2-3 godziny i później jest cały czas słońce, nie? Ale wiadomo, jak chcą wylać fundację, no to oni jednak wolą, żeby ten deszcz nie padał przez 2 dni i czekają na taką perfekt pogodę, żeby to zrobić. Mam nadzieję, ale jaszczurka pobiegła fajna. Mam nadzieję, że właśnie już się to ruszy, będę mógł wam coś tam nagrać, bo byliśmy tam kilka razy, minęło może 7 dni od ostatniego wideo. No i chciałbym wam pokazać, co się zmieniło, jak szybko się to zmienia, ale od wylania fundacji naprawdę to już pójdzie tak szybko w górę, że w ciągu 3 do 4 miesięcy będzie stał dom wykończony w takim samym stanie, jak widzieliśmy właśnie ten, co teraz. Tylko wiadomo, trzeba wylać tą fundację pierwszą. Dzięki, pozdrowienia. Dajcie pytania w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, co byście chcieli zobaczyć, a z chęcią postaram wam się to nagrać.